Cześć! Temat latarek pewnie każdy z Was przerabiał. Kupujemy na bazarach, kupujemy w marketach. Okazuje się, że po roku, po dwóch latarki są do wywalenia. Ja też tak robiłem. Mam zapas latarek, których już dawno nie używam. Do pewnego momentu. W końcu kupiłem porządną latarkę. Kupiłem sobie latarkę firmy Olight i od tej pory zmieniło się moje podejście do latarek. Kupiłem jeszcze 3 latarki Olight i o tych latarkach chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć. 3 modele, 3 różne podejścia. Zapraszam. Swoją pierwszą latarkę Olight kupiłem S30R Baton 3. To jest trzecia wersja, bardzo fajna, poręczna, idealna do ręki, nie za duża. To jest latarka, która ma 10080 lumenów maksymalnie i jej zasięg to jest 188 metrów przy tym maksymalnym świeceniu. Na początek trochę danych technicznych. Długość latarki 114 mm, średnica 25 mm, waga 110 g. Latarka jest wodoodporna, IPX8, to znaczy może spokojnie 2 metry pod wodą do 30 minut przebywać. Fantastyczne, jeżeli jesteśmy na kajakach, gdzieś na jakiejś wycieczce nad wodą, wpadnie do wody do 2 metrów, nie ma najmniejszego problemu. Ta latarka jest zasilana ogniwem Olighta 18650, to jest 3500 mAh, 3,6 V. Dosyć duży paluszek. To jest ogniwo, które może być ponownie ładowane. I tu jest specjalny O-ring, który zapewnia właśnie wodoodporność tej latarki. Latarka jest wyposażona w taką niedużą smyczkę, którą można sobie zmniejszyć. Można ją zakładać, nie trzeba. I ma dodatkowy klips. Ten klips pozwala zaczepić latarkę za kieszeń, ale też można ją zamontować na daszku czapki. Co to daje? Macie po prostu czołówkę. Można ją zaczepić i taka latarka spełnia funkcję czołówki. Testowałem, parę razy używałem, rzeczywiście ręce wolne, latarka świeci. Ten klips oczywiście można ściągnąć. Dosyć mocno to siedzi, ale da się ściągnąć. Można go odwrócić w drugą stronę, jeśli ktoś potrzebuje. Można ten klips również zamontować na tej drugiej latarce. I wtedy, wpinając sobie w kieszeń, przy kurtce czy przy koszuli, po prostu można sobie oświetlać w ten sposób coś, co robimy. Jeżeli to jest w miarę sztywno, to się będzie trzymać. Obudowa wykonana jest w całości z aluminium lotniczego i dodatkowo jest pokryta twardą anodyzacją typu 3. U mnie ona upadła rzeczywiście parę razy, ma tutaj takie delikatne zadrapanie, natomiast nie wpływa to na to, jak się ją używa. Latarka ma 5 trybów świecenia. Ja Wam pokażę na przybitkach za chwilę, jak to wygląda w rzeczywistości. Jest tylko jeden przycisk. Przytrzymanie przycisku powoduje, że latarka się zmienia tryb. Tak? I to jest ten najniższy tryb, 12 lumenów. Latarka wtedy może świecić przez jakieś 130 godzin. Przytrzymujemy przycisk. Jest kolejny tryb, to jest 120 lumenów. W tym trybie 15 godzin. Trzeci tryb to jest 150 lumenów, 3,5 godziny może świecić. I teraz są dodatkowe 2 opcje. Jeśli 2 razy naciśniemy, tryb turbo. Tryb turbo to jest 1050 lumenów i on świeci przez 2 minuty. Po tym czasie zmniejsza się jasność świecenia do 500 lumenów i wtedy jeszcze 3 godziny 20 minut może świecić. Dodatkową funkcją, jeżeli 3 razy naciśniemy, to jest stroboskop, dosyć mocny stroboskop. Dodatkowo ma tryb Moonlight. Przy wyłączonej latarce przytrzymujemy i pojawia się taka delikatna poświata. To jest tak naprawdę pół lumena. W tej
wersji, przy tym trybie 100 dni latarka może świecić. To jest 2400 godzin, 100 dni, jak podaje producent. Proszę bardzo, wersja S30R Baton 3 i włączamy. To jest ten tryb pierwszy, tryb drugi i tryb trzeci. Dziś on ma dużo więcej światła na środku, jest bardziej skupiony i lepiej lenę widać. I teraz tryb turbo. O, proszę bardzo. Całkiem fajnie oświetla. I teraz tryb strobo. Takie maleństwo. A jeszcze spróbujemy tryb Moonlight. O. To tak delikatnie bardzo doświetla. Kolejną świetną cechą tej latarki jest końcówka magnetyczna. Pokażę Wam na przykładzie noża. Można przyczepić do maski samochodu, jeżeli potrzebujecie sobie oświetlić silnik. Może być nóż wbity w drzewo, będzie Wam też oświetlał na dół. Pod kątem gdzieś tam dalej. Do jakiejkolwiek metalowej powierzchni możecie to przyczepić i będzie się trzymać. Super, naprawdę parę razy sprawdzałem i jest to przydatna cecha takiej latarki. W zestawie do tego jest ładowarka. Ładowarka, taka stacja dokująca na USB i latarkę kładzie się na to i ładuje się. Dodatkowo tu jest wyjście jeszcze USB, więc można kolejną rzecz jakąś podpiąć, czy to kolejną latarkę, czy jakiś powerbank, czy ładowanie telefonu. Jest tutaj dioda, która pokazuje stan naładowania, czy dalej się ładuje, czy już skończył. Cena tej latarki, ja ją kupiłem w granicach 250 zł. Widziałem, że jeszcze gdzieś można ją dostać w granicach 300 zł. Naprawdę warto poświęcić kupić raz, a porządnie. Tamte wszystkie latarki, tu jeszcze nie ma wszystkich, bo parę poszło już w kosz. Tak naprawdę wydałem na nie grubo ponad te 300 zł, a to służy mi już dobre 4 czy 5 lat. Nie ukrywam, jedną zgubiłem gdzieś na spływie kajakowym, natomiast po powrocie tak bardzo mi jej brakowało, że poszedłem, kupiłem sobie kolejną. Kolejną latarką z Olighta, którą mam, to jest Perun. Kupiłem ją głównie dlatego, że występuje ona w zestawie z takim uchwytem magnetycznym. Można ją zamocować i działa już typowo jako latarka czołowa. Ona się trzyma, bo to jest magnes, ona się trzyma dosyć mocno, natomiast dla pewności można ją zapiąć takim klipsem. I wtedy pasek na głowę, regulowany z Olighta i można ją nosić. Przeszkadza trochę pasek, natomiast można go wsunąć tutaj pod tą gumkę i też działa. I teraz znowu trochę garść technikali na temat tej wersji Perun. Jak widzicie, to jest latarka kątowa, natomiast bardzo wiele cech ma tych samych. Ta sama wodoodporność, też z lotniczego aluminium, to samo zasilanie, też tutaj jest ogniwo 18650, dokładnie takie samo. Tutaj troszeczkę inaczej się to wykręca, bo ta górna część wychodzi i jest to ogniwo. W zestawie jest smyczka, ale w zestawie też jest uchwyt do roweru. Na takie gumki, takie jak tutaj, jest uchwyt, który można za kierownicę i zamontować sobie latarkę do oświetlania drogi przed sobą na rowerze. Jest troszeczkę cięższa, tamta ważyła 110, ta waży 120 gram i to mimo wszystko jest trochę wyczuwalne, że ta jest o te 10 gram cięższa. Też ma 5 trybów świecenia i znowu jednym przyciskiem się reguluje. Zaczniemy. Pierwszy tryb to jest 30 lumenów i świeci ponad 47 godzin. Drugi tryb to jest 120 lumenów i świeci przez 15 godzin.
Trzeci tryb 500 lumenów i świeci przez 4 godziny. I znowu dwa kliknięcia. To jest tryb turbo i tu już mamy 2000 lumenów przez 2,5 minuty. Po tym czasie spada do 800 lumenów i może tak świecić przez około 4,5 godziny. Zasięg tutaj jest mniejszy, jest troszeczkę inny profil tego światła, tu jest mniejszy, 120 metrów. Ta lampka, ta latarka ma taki bardzo łagodny, szeroki kąt świecenia, natomiast ten baton ma na środku taki dosyć jasny punkt i ten promień światła jest troszeczkę węższy. Pokażę Wam porównanie jednej i drugiej na przebitkach. I teraz porównanie słupa światła, jak świecą obie latarki. Tak jak mówiłem, Perun świeci bardzo szeroko, nie ma takiego głównego strumienia światła. Natomiast S3 baton, jak widzicie, ma na środku taki mocniejszy promień, natomiast doświetla też boki. Tak? I teraz zobaczcie sobie, po lewej stronie świeci S3R baton, po prawej stronie świeci Perun. Po prawej stronie jest bardzo miękki ten promień, ten słup światła, natomiast po lewej widać ewidentnie na środku taki mocniejszy i naokoło już taki trochę jaśniejszy. Ciekawą opcją jest, jak 3 razy naciśniemy, to jest tryb SOS, tak? Czyli latarka wysyła sygnał SOS. Perun też ma tryb Moonlight, natomiast tak jak w tamtej latarce było to pół lumena, tak tutaj jest 5 lumenów. I znowu przytrzymujemy, nie wiem, czy będzie widać, przytrzymujemy i tutaj świeci ona no, zdecydowanie mniej, bo to jest tylko 10 dni. No to zaczynamy test latarki Perun. Proszę bardzo. Raz wciskamy, to jest wersja ta, tryb pierwszy. Przytrzymujemy, tryb drugi, przytrzymujemy, tryb trzeci. Jest troszeczkę mgły tutaj dzisiaj, ale teraz proszę tryb ten turbo. Proszę bardzo. No, widać, że mocno oświetla, jest taki dosyć szeroki kąt świecenia. I wyłączamy. Dosyć mocno świeci. Jak zobaczycie tutaj na górze, ona ma taki czujnik. I teraz w momencie, kiedy włączę taki mocniejszy tryb, to jest czujnik zbliżeniowy. Zauważcie, zbliżam rękę, ona zmniejsza świecenie. Żeby się nie przegrzać, ona zmniejsza światło automatycznie. Tak? Bardzo fajna opcja. I tutaj też ładuje się to, jest troszeczkę mniejsza ta ładowarka, ona jest też w zestawie, również magnetyczna, na USB i można sobie to spokojnie naładować z powerbanka, z wtyczki, z gniazdka. I znowu magnetyczna końcówka, można sobie doświetlić dowolne miejsce, czy to, tak mówię, czy to maska w samochodzie, czy cokolwiek, przydaje się i w domu, i na wycieczkach. Tą tak naprawdę używam w górach, jak jedziemy do siebie w góry, tam jest jej stałe miejsce i tam w momencie, kiedy potrzebuję wyjść w nocy gdzieś koło domu, po drewno do pieca, to biorę tą latarkę, zawsze wiem, gdzie jest, ponieważ tam też czasami brakuje prądu, są dosyć częste braki w zasilaniu, w związku z czym zawsze wiem, gdzie ona jest, w jednym miejscu naładowana, wszyscy wiedzą, podchodzą i biorą latarkę. Wersja Perun ma już wersję drugą.
Jest teraz Perun 2. Peruna nie znalazłem już w ofercie. Jest Perun 2. Różni się tym, że tutaj jest ogniwo, które ma 3500 mAh. Perun 2 ma ogniwo 21700 i to już jest 4000 mAh. Druga różnica to w tym trybie turbo zamiast 2000 lumenów tam jest 2500 lumenów. I też jest przez około tam 2-2,5 minuty, natomiast później spada to, tak jak w tej, do 800 lumenów. I te tryby świecenia są bardzo podobne, natomiast wiadomo, czas, z racji tego, że bateria jest większa, czas się troszeczkę wydłuża w tych trybach świecenia. Poza tym bardzo podobna budowa, z wyglądu również bardzo podobna latarka i ona w tym zestawie właśnie z opaską czołową kosztuje w granicach 400 zł. Dam Wam link w opisie, gdyby ktoś był zainteresowany. To będzie link afiliacyjny, to znaczy jeśli zdecydujecie się kupić przez ten link, to sklep, czy to Allegro, czy jakiś inny, podzieli się ze mną częścią prowizji. Natomiast materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, nie jest to żadna współpraca. Za wszystkie te latarki sam z własnej kieszeni zapłaciłem regularną cenę. Czy to w jakimś sklepie stacjonarnym, czy internetowym, różnie to było. Trzecią latarkę z firmy Olight, którą posiadam, jest mój niedawny zakup i to jest taka mała latareczka. To jest model i3E EOS, najmniejszy chyba w ich gamie, najmniejsza latarka. Ona ma tylko jeden tryb świecenia i to jest poprzez przekręcenie tutaj na końcu. O. I świeci. Popuszczamy, przestaje świecić. Ona ma zasięg około 44 metrów i daje światło 90 lumenów. I teraz ta najmniejsza latareczka, no też wbrew pozorom całkiem nieźle oświetla. Można dostrzec, no tutaj będzie za 30-40 metrów, można dostrzec postać. Trochę lepiej, jeśli chodzi o oświetlenie drzew, to drzewo jest troszeczkę bliżej. Całkiem nieźle doświetla. Co najciekawsze, jest zasilana zwykłym paluszkiem. To jest ten oryginalny alkaliczny, który był w zestawie, natomiast zakładam, że jak się to wyczerpie, to będę używał akumulatorków. W przypadku akumulatorków ona wytrzymuje około 70 minut, natomiast na zwykłej baterii alkalicznej to jest około 40 minut. Myślę, że całkiem niezły czas jak na tak małe urządzenie. Ona też jest wodoodporna, też jest z aluminium, nie ma tej magnetycznej końcówki, natomiast tutaj jest takie uszko, ja to mam przy kluczach, ponieważ jak przyjeżdżamy do siebie na wieś, jest ciemno, nie widać nic, nie jest to oświetlone, więc właśnie mam po to taką latareczkę, żeby sobie doświetlić dojście do domu, oświetlić, gdzie mam z kluczem trafić. Fantastyczna sprawa. Tą testuję od około 3 tygodni, więc na razie niewiele z niej korzystałem. Bardzo fajna, poręczna latareczka. Ona waży 19,5, prawie 19,5 grama. Natomiast ma długości 6 cm i średnicy jakieś 14 mm. Bardzo fajna, poręczna latareczka. I tą latareczkę możecie kupić w cenie już 50 paru złotych. Jest dostępna, tak wiem, linki wrzucę Wam w opisie pod filmem. Także jeżeli ktoś będzie miał ochotę kupić, to bardzo dziękuję. Zawsze parę groszy wpadnie na rozwój kanału. Jak widzicie, wszystkie 3 latarki naprawdę bardzo solidne. One wszystkie mają wytrzymałość na upadek do 1,5 metra. No, ta mi rzeczywiście spadła jedna. Pokażę Wam na zdjęciach, jak to wygląda. Pewnie nie z 1,5 metra, ale gdzieś z okolicy metra spadła na coś twardego, na jakiś beton i są ślady. Nie przeszkadza mi to, nic z tym nie robię. Latarka dalej działa tak, jak powinna działać. Szczerze, po 5 latach, 6 tak naprawdę, korzystania z produktów Olight, już wiem, że jeśli będę potrzebował, to kolejna też będzie to Olight. Naprawdę solidnie wykonane.
czuć w ręce, że to jest jednak kawał metalu porządny, bo tutaj też akumulatorek swoje waży. Miałem jakąś taką też niby metalową, wodoodporna i tak dalej, natomiast ona dosyć szybko tutaj włącznik przestał działać. Leży, jeszcze nie zdążyłem jej wyrzucić, na pewno pójdzie w kosz. Natomiast ta od 5 lat, tak naprawdę, bo po roku zgubiłem poprzednią wersję, tą mam 5 lat, tą mam chyba ze 2 lata, dosyć często używam. Tak jak mówiłem Wam, parę tygodni dosłownie, taki trochę zakup nieplanowany. Mówię, przyda się. Wezmę. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli chcielibyście więcej recenzji i testów sprzętu, dajcie znać w komentarzu. Może uda się jakąś współpracę, pożyczyć coś do testów. Zbliża się okres świąteczny, więc myślę, że tego typu latarka to jest świetny pomysł właśnie na prezent pod choinkę, czy moje urodziny się zbliżają, ale akurat na urodziny coś innego, coś ciekawego też będę to testował. Bardzo fajny pomysł na prezent. Dzięki wielkie i jak zwykle proszę o łapki w górę i subskrypcję. Dzięki wielkie na dzisiaj. Do zobaczenia. Hej. Natomiast bardzo fajna poręczna. Bardzo fajna poręczna latareczka.